Cześć, witajcie. Witam, dzień dobry. Jestem dzisiaj z produkt managerem marki MultiOne. Zgadza się. I są to takie kompaktowe ładowarki. Znaczy, myślę, że MultiOne'a nie musimy przedstawiać, bo już każdy wie, że to jest czołowy producent na Europę, że tak powiem, ładowarek. Tak. Ale mamy tutaj taką ładowarkę 10.9. I Tak. Ostatnio zadałem Ci pytanie na filmie, czy to jest największa. To jest największa ładowarka w ofercie MultiOne'a. No 10.9 model i w sumie we wszystkich parametrach jest ona najsilniejszą ładowarką. Ma najmocniejszy silnik, najlepszą hydraulikę spośród tych wszystkich ładowarek. Ma też zasięg ramienia dosyć wysoki, no i udźwig ten użyteczny też jest największy, jeżeli chodzi o tą ładowarkę. No i jaki jest ten udźwig tutaj? Tutaj mamy udźwig wracający na poziomie 2600 kg, przy czym trzeba mieć założone z tyłu dodatkowe obciążniki 440 kg. Taki użyteczny udźwig to jest mniej więcej 70% tej wartości, czyli myślę, że trzeba założyć około 1500 kg. Ta ładowarka spokojnie sobie powinna poradzić z takim udźwigiem przy jakimś załadunku, rozładunku, jakiś palet na przykład z kostką. To już bez problemu z samochodu jesteśmy w stanie taką paletę zdjąć, no i przewieźć ją na wskazane miejsce. Hydraulika 92 litry na minutę to też jest dosyć spora wartość jak na tego typu ładowarki. No, pozwala tutaj podpiąć pod tę ładowarkę szereg tych urządzeń, które MultiOne ma w ofercie. To jest też bardzo bogate portfolio tych urządzeń. No i ta ładowarka poradzi sobie tutaj z takimi rzeczami, które naprawdę wymagają dużej hydrauliki, jak na przykład rębak do gałęzi, no i tego typu takie podobne rzeczy. No, na przykład wiertnica jeszcze jest takim wymagającym elementem, jeżeli chodzi o hydraulikę, w zależności od tego oczywiście w jakim gruncie się jej używa, ale to już jest ta ładowarka, którą naprawdę trudno wykończyć, że tak powiem, w terenie. A tą ładowarkę można też przezbroić na koparkę, można zamontować tak. osprzęt koparki. Tak, mamy możliwość zamontowania w zasadzie dwóch koparek. Jest to koparka, czyli takie ramię kopiące, którą się steruje bezpośrednio z ładowarki, czyli siedząc na fotelu operatora. Natomiast drugim rodzajem ładowarki jest koparka z siedzeniem dla operatora i wtedy ta koparka jest taką stacjonarną koparką, gdzie się wychodzi z ładowarki i zasiada na samym wysięgniku, że tak powiem, i steruje się tą koparką na stojąco, kiedy ładowarka jest bez ruchu. Przecież te ładowarki na rynku są od 98 roku, o ile dobrze się orientuję. Raczej dobrze się orientuję. I one bardzo szybko zyskały popularność, no i opinię wśród rolników, ale nie tylko rolników, bo to ładowarki są bardzo uniwersalne, nie tylko dla rolnictwa. Budowlanka przede wszystkim też wykorzystuje. Tak, my zachęcamy rolników do spróbowania tej maszyny, bo jest to dosyć ciekawie konstrukcyjnie rozwiązana maszyna. No jest to przegubowa ładowarka, z tym, że siedzenie tutaj jest jakby z przodu tej ładowarki. Wersją SD będzie wersja, która ma siedzenie z tyłu zamontowane, czyli nie będziemy tutaj mieli takiego efektu jak w przypadku teraz, kiedy ładowarka jest skręcona, to widzimy, że fotel operatora zawsze jest czołowo w stosunku do ramki, natomiast w przypadku ładowarek SD zawsze będziemy mieli siedzenie i operatora na tylnej osi, no i dlatego jest to takie bardziej rozwiązanie skierowane do tych rolników, czy do tych firm, czy użytkowników, którzy pracują w jakichś ciaśniejszych budynkach, to wtedy mają większą możliwość manewru. Natomiast ta ładowarka jest skonstruowana właśnie w ten sposób, że mamy siedzenie jakby na przedniej osi zawieszone, ale dzięki temu mamy dużo lepszy wgląd na wysięgnik, na to, co się dzieje na wysięgniku, na osprzęt, z jakim pracujemy, bo mamy bezpośrednio kierownicę tutaj praktycznie przy zawieszeniu masztu, także pod tym względem widoczność tutaj jest dużo lepsza niż w tych ładowarkach, gdzie się siedzi z tyłu, czyli w tych modelach SD. No jesteśmy dzisiaj na łące. Tak, i będziemy wykonywać taką nietypową pracę, nietypowym osprzętem. Mamy zamontowane widły do palet, ale my nie będziemy żadnych palet przestawiać. Będziemy dzisiaj ładować belę. Postaramy się tak te widły sobie tutaj zwężyć na tyle, żeby można było uchwycić tą belę i ją podnieść i załadować na samochód.
Akurat wszystkie osprzęty dedykowane do załadunku, rozładunku bel zostały sprzedane w ostatnim czasie, dlatego wypróbujemy sobie tutaj taką pomocniczą wersją użycie tej paleciarki po to, żeby spróbować załadunku na samochód tych bel. Bela średnio będzie ważyła pewnie około 700 do 800 kg, także myślę, że tutaj nie powinniśmy mieć problemu, pomimo tego, że ładowarka nie ma tylnych obciążników, powinniśmy sobie dać radę. Tutaj mamy duży prześwit w tej ładowarce. Tak. To są największe koła, jakie są możliwe, czy jeszcze mamy większe? Tutaj są już największe koła, jakie mamy, czyli ten rozmiar 450-15. Większych kół tu już nawet w opcji nie ma w tej ładowarce. Prześwit jest około 30 cm, także też sporo. Ładowarka jest na sztywnym przegubie, czyli też generalnie moim zdaniem troszeczkę lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o te nierówności terenu, bo nie będzie nam uciekał tutaj środek ciężkości przy transportowaniu jakichś ładunków. Dodatkowo w tej ładowarce mamy też zamontowane pływające ramię, które pozwoli pracować na przykład z różnego typu kosiarkami, czy glebogryzarkami nawet. Czy jakieś zamiatarki? Tak, dokładnie. Macie, bo tutaj jest troszeczkę więcej przycisków niż w ładowarce, którą ostatnio omawialiśmy. Ja sobie podejdę może z tamtej strony. I tutaj mamy taki bogaty joystick. Ten joystick już jest generalnie standardem od tego roku we wszystkich ładowarkach Multiwana od serii 5 do 10. To jest taki joystick multifunkcyjny, który pozwala na wykorzystanie tych wszystkich zalet ładowarki w zasadzie przy sterowaniu jedną ręką, czyli mamy tutaj wysuw i chowanie ramienia, mamy załączenie trzeciej sekcji hydrauliki oraz szereg przycisków pomocniczych z joysticka, które też mogą zostać wykorzystane, gdy na przykład mamy więcej opcji hydrauliki przy osprzęcie, z którym pracujemy. Mamy też tu takie pokrętło w postaci potencjometru. To jest nic innego jak ręczny gaz, który znacie z poprzednich ładowarek, który był na takiej mechanicznej przekładni. Tutaj natomiast mamy już silnik Kollera, który jest oparty na Common Railu. W związku z tym możemy sobie już bardziej precyzyjnie wysterować te obroty silnika, co będzie miało znaczenie na przykład przy pracy z kosiarką czy właśnie zamiatarką. Mamy tutaj dwa biegi, czyli mamy żółwia i zająca, sygnał dźwiękowy, mamy podgrzewany fotel. Czyli to już bogato. Tak, w tych większych wersjach od 8 do 10 już ten fotel w tym roku jest standardowo montowany z tym podgrzewaniem. Jest to taki dosyć przydatna rzecz, szczególnie w takich jesiennych warunkach, gdzie pogoda nie sprzyja, można sobie troszeczkę tego komfortu gdzieś tam pracy dodać. Mamy ramkę już, czyli szyby jak najbardziej możemy zamontować i mamy kabinę. Zimą przyjemnie możemy sobie pracować. Możemy też w tej ładowarce zamontować klimatyzację, która jest jednocześnie też ogrzewaniem. Pozwala na to ten silnik Kollera, ponieważ ma 75 koni, także spokojnie sobie poradzi z klimatyzacją, ze sprężarką klimatyzacji. Też dosyć ciekawa rzecz, nowa w tych ładowarkach od tego roku, to plastiki, które zostały użyte do zakrycia tych elementów, tam komory silnika, czy nawet tutaj uzbrojenie boczne tej ładowarki. To jest specjalny plastik, który się odkształca, czyli gdybyśmy mieli taką sytuację, że zdejmiemy pokrywę, coś nam się wydarzy, coś na nią spadnie, to ten plastik się odkształci. Dodatkowo jest też pomalowany taką farbą, która mniej absorbuje promienie ultrafioletowe, w związku z czym ta trwałość lakieru też jest dużo większa. Czyli nie wyblaknie, tak, nie wyblaknie. No, zachowuje takie pierwotne, wizualne wartości, jakie mamy na początku przy zakupie, czyli nie powinno nam blaknąć, nie powinniśmy zepsuć tych plastików. Są dużo wytrzymalsze niż te, które miały miejsce, które były zamontowane w tych miejscach w poprzednich modelach zeszłorocznych. Napęd hydrostatyczny, tak, oczywiście. Tu mamy napęd hydrostatyczny, nie ma tu żadnej przekładni, są 4 hydromotory zamontowane bezpośrednio tutaj za kołami, także to przeniesienie jest też dosyć ciekawe. Mamy tutaj możliwość zablokowania sobie wszystkich 4 kół jednocześnie, ale możemy sobie też podzielić tą blokadę w takiej postaci, że możemy albo zablokować jedną stronę ładowarki bądź drugą, lub za pomocą tego przycisku na joysticku doblokować wszystkie 4 koła. Czyli jeżeli potrzebujemy, to na żądanie przytrzymujemy ten przycisk i wszystkimi kołami ciągniemy jednakowo w jakimś tam trudnym terenie, jeżeli zajdzie
taka potrzeba. Macie, ja myślę, że tą ładowarkę omówiliśmy bardzo dobrze, chyba że masz jeszcze jakieś tutaj rzeczy, które chciałbyś o niej Warto powiedzieć. wspomnieć, ale to mówimy już za każdym razem o multizłączu, które pozwala na w zasadzie bardzo szybki montaż tych elementów dodatkowych na wysięgniku. Dodatkowo mamy takie nowe gniazdo 7-pinowe tam na wysięgniku, które właśnie jest odpowiedzialne za sterowanie tymi dodatkowymi przyciskami tutaj na joysticku, czyli gdybyśmy mieli jakieś dodatkowe funkcje hydrauliczne, których byśmy chcieli użyć z tym narzędziem, czyli na przykład odwrócić komin od śnieżarki, czy opróżnić hydraulicznie kosz zamiatarki, to wtedy podłączamy tym 7-pinowym złączem ten kabel od osprzętu i możemy sobie bezpośrednio sterować z joysticka tymi dodatkowymi funkcjami hydrauliki. Okej, ja Ci bardzo dziękuję. Ja również. Dziękujemy Państwu. Łapka w górę. Do zobaczenia w następnych filmach. Dzięki bardzo.